Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes. I chciałam Was zaprosić na film z takimi zapachami polaryzującymi. To znaczy, które się spotykają z totalnie skrajnymi opiniami na ich temat. I może Wam powiem, dlaczego w ogóle tak jest. Zapraszam. Wybrałam z mojej kolekcji 10 takich zapachów. 10 zapachów, które według mnie bardzo polaryzują publiczność zapachową. W ogóle zapraszam Was na herbatkę. I dlaczego tak się dzieje? Są to zapachy, które są takie, bym powiedziała, na pograniczu. To znaczy, jeden nos wyczuje głębię danego zapachu, wyczuje sens danego zapachu, wyczuje też okazję, kiedy powinien go nosić lub pogodę, temperaturę na zewnątrz bądź porę roku. Jest wiele rzeczy. Niektórzy nie dają szansy zapachom, niektórzy testują je w pewnym czasie i po prostu to jest zły czas dla danego zapachu, a niektórzy sprawdzają tylko na bloterach, twierdzą, że im się nie podoba i to wszystko, a jeszcze niektórzy są tacy, którzy nie polubią się z żadnym zapachem, który jest strasznie mocno mocarny i który bardzo mocno projektuje. Niektórzy takich poszukują, a niektórzy się z takimi nie lubią. I to, co ja zebrałam z mojej kolekcji, to jest moim zdaniem taki przekrój zapachów. I to nie jest tak, że to jest mój wymysł, że te zapachy polaryzują, bo według tego, co czytam na grupach, po prostu widzę, jak dużo emocji wywołują zapachy, jak skrajne opinie. I na podstawie tego, co widzę, co ludzie piszą, jak opisują pewne zapachy, postanowiłam tu zebrać 10 z mojej kolekcji, które widzę, bądź myślę, że tak samo polaryzują jak niektóre, o których się mówi częściej. Chyba ten wstęp był zbyt długi, nie? Zaczniemy sobie od zapachu, którego ja nie mam, ale wyświetlę Wam flakonik, dlatego że ostatnio pisałyście, że lubicie patrzeć na flakoniki, więc może chociaż zdjęcia Was zadowolą. Ja nie każdy flakonik mam, bo tak jak mówię, liczy się dla mnie posiadanie danego zapachu, niekoniecznie flakonu, po prostu zapachu, więc ja mam i odlewki, mam trochę odlewek, mam bardzo dużo flakonów, ale mam też dużo odlewek, albo po prostu miniatur. Miniatury to jest flakonik, tylko w mniejszej postaci. Chodzi o Guerlain Shalimara. Shalimarów jest wiele, jak wiemy, jest irysowy, Melisme chyba, jakiś tam jeszcze, jest sporo postaci Shalimara. Nawet w tym roku, 2024, też nowy Shalimar wyszedł i muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo polaryzujący zapach. To znaczy, że jedni dostrzegą w nim głębię i dostrzegą kunszt tego zapachu, inni natomiast po prostu wąchając go nie będą mieli miłych odczuć, nie zrozumieją też, kiedy można taki zapach ubrać. Na pewno nie jest to codzienny zapach i na pewno nie jest to zapach dla każdego i na pewno wymaga on testów. Nie radziłabym absolutnie sprawdzać tego zapachu na bloterze, ponieważ on pachnie totalnie inaczej niż na skórze. Ponadto jest to klasyka, jest to dosyć vintage'owy zapach. Gro ludzi za vintage'em nie przepada, więc często jeżeli słyszycie w filmach, że jakiś zapach jest vintage'owy, nigdy w życiu go nie kupujcie w ciemno, choćby nie wiadomo jak dana osoba zachwalała ten zapach. I to jest taka zasada, której ja się pilnuję, bo się nieraz przejechałam na tym, że po prostu ktoś mówił, że to jest vintage, ale z drugiej strony tak zachwalał, że to jest takie piękne, cudowne, że się skusiłam i niestety tych zapachów już u mnie nie ma i nigdy więcej nie wróciły,
bo jeżeli słyszę vintage, to już wiem, że nie każdy vintage mi podejdzie, nie z każdym się też i ja zrozumiem. Ja nie jestem, wiecie, super nosem. Też mam gorsze dni, też mam problemy z wyczuwaniem pewnych nut zapachowych, więc na przykład muszę tu przyznać od razu, że wszelkie zapachy vintage'owe są zapachami dosyć mocarnymi. Mówię dosyć, no bo to zawsze jest indywidualna sprawa, ale jeżeli chodzi o mnie, są to jednak mocarze i naprawdę, jeżeli z danego zapachu nie będę mogła znieść, chociaż ja mogę każdy zapach znieść, to w tym sensie, że nie sprawi mi przyjemności czucie siebie przez cały dzień, jak będę ubrana w ten zapach, no to nie ma sensu, bo to są na ogół mocarze i ten taki sam jest, to jest mocarz. Także Shalimar od Guerlain. Dalej wciągnęłam tu Amouage Pourpoise, bo o ile mam Amouage Myths, który jest kontrowersyjnym zapachem, mam Amouage Search, Lineage, to są zapachy, które się rozwijają i jak dacie im szansę i się rozwiną, to raczej nie są jakimiś polaryzującymi. To są zapachy, które są naprawdę przepięknie noszalne. Pierwsze wrażenie na ogół jest takie, ale jak on się rozwinie i się ułoży, to jest po prostu bóstwo. Natomiast ten też jak się rozwinie dla mnie i ułoży już, dla mnie jest piękny, ale ja znam jakby powody, dla których większość się z nim nie polubi, bo właśnie trzeba kochać zapachy związane z naturą. Trzeba kochać zapach trawy, trzeba kochać sianokosy, trzeba kochać wszystko, co z naturą związane. Jeżeli ktoś nie przekonał się do żywicy, do drewna, do udu, do takich bardzo mocnych nut, do nut, które sprawiają, że zapach jest charakterny, jest mocny, jest po prostu jakiś, to z tym zapachem też nie do końca się polubią, ale z kolei jest ogrom ludzi kochających ud i drewno i szukających ciągle jakichś nowych doznań i ten zapach im je da, więc on polaryzuje dlatego, że jedni dostrzegą cudowność, wykwintność i niesamowitą jakość tego zapachu, a inni zrozumieją go jako coś mocnego, ostrego i nie zrozumieją, jak można w ogóle to nosić. A powiem Wam, że ten zapach przepięknie latem wybrzmiewa, przepięknie. Więc Amouage Pourpoise, no, nie dla każdego zdecydowanie. Kolejny zapach to jest marka Boho Boco. Marka Boho Boco robi zapachy polaryzujące i gdybym miała ją lepiej przetestowaną, podejrzewam, że w tym zestawieniu głównie rządziłoby Boho Boco, bo na przykład Polish Potatoes, które wydali, to jest tak polaryzujący zapach, że aż po prostu boli. To jest, słuchajcie, zapach, który jedni mówią, że śmierdzi ziemniakiem, a inni mówią, że czegoś piękniejszego nie czuli. Jedni mówią, że tak cuchnącego zapachu nigdy w życiu nie wąchali, a inni, że co ty gadasz, jak się rozwinie, to jest cudo. I takie przepychanki w komentarzach są cały czas na temat właśnie Polish Potatoes z Boho Boco. Ja nie mam Polish Potatoes, a rozmawiamy o tym, co w mojej kolekcji jest i co ja znam. W związku z tym wzięłam Boho Boco Magic Mushrooms. Nie ma chyba osoby, która potrafi jednoznacznie określić ten zapach i powiedzieć jednoznacznie, że jest piękny, albo jednoznacznie, że jest strasznym śmierdziuchem. To jest zapach bardzo specyficzny, słuchajcie, bardzo. On wymaga wielu testów, bo po pierwsze, to jest zapach strasznie mocarny. Jeden z mocarniejszych, jaki jest w mojej kolekcji. To się utrzymuje tak długo, że żeby go zmyć ze skóry w ogóle, to trzeba naprawdę troszkę skórę poszorować i kilka razy namydlać.
wtedy się pozbędziecie tego zapachu. Jeżeli użyjecie to na ubraniach, to nie wiem, czy proszek sobie z tym poradzi, czy jedno pranie sobie z tym zapachem poradzi. Jest to naprawdę mocny zapach. I jest dosyć dziwny. To nie jest proste piękno. To jest zapach bardzo mocny, bardzo grzybiczny, grzybowy, związany z ziemią też. Powiem Wam, że ja dawno tym zapachem nie pachniałam, ale ponieważ teraz mam te miesięcznice i na miesiące wyciągam te zapachy, to myślę, że sobie w końcu go wyciągnę na któryś miesiąc i tak porządnie poużywam. Więc już się na to cieszę, bo ja na przykład tęsknię za takim zapachem. Mimo że on czasami i mnie potrafi zmęczyć, gdzie ja kompletnie się nie męczę zapachami, to jest on o pewnej porze roku nie do wytrzymania i jest to lato. Te wysokie temperatury powodują, że on po prostu aż robi się taki dusząco mdlący, że no potrafi zabić nos, że tak powiem. Jest naprawdę czymś ultra mocarnym. I powiem Wam, że on jest według mnie prawdopodobnie bardzo zbliżenie polaryzującym do właśnie Polish Potatoes. No bo ja kocham ten zapach, ale wiem, że potrafi zniechęcić, zmęczyć i tak dalej. Ale z drugiej strony warto go poznać, bo być może to będzie taka miłość. I też to jest zapach, który daje Wam jeszcze odrobinę więcej niż tylko zwykłą woń i zwykłe pachnidło, ale to musielibyście już spróbować. Także to jest na pewno polaryzujące, zdecydowanie. Nie mogę tu, słuchajcie, nie wspomnieć w całej tej kategorii zapachów polaryzujących o zapachach różanych, bo chyba nie ma bardziej, nawet uważam, że tutaj nie ma za bardzo, no jest zapach drzewny, ale generalnie zapachy drzewne potrafią też być jak na przykład Hugo Boss. To jest naprawdę drzewny zapach i ta drzewność tam się wyczuwa, a mimo wszystko jest letnim zapachem, więc drzewne zapachy nie oznaczają od razu ciężkich, nie oznaczają męczących zapachów. Różną drzewność mamy. Na przykład męski gentleman, naprawdę on mnie powala na łopatki. Ja uważam, że jest na każdą porę roku, nawet latem się sprawdzi. Więc drzewność, są różne drzewności. Też są różne drzewa, jest sandałowe, cedrowe i tak dalej, więc jakby myślę, że najmniej jest polaryzujące tak naprawdę, ale przejdę do rzeczy. Taka nuta jak róża jest bardzo polaryzująca. Jest tak, że faceci bardzo lubią róże, a kobiety mają z różą love-hate relationships, co oznacza, że najpierw nienawidzą, a później kochają. Na ogół jest tak, że rzadko która nastolatka kocha różę i ją w ogóle rozumie, ale też rzadko która dorosła, dojrzała kobieta nie kocha róży i jej nie rozumie. Przychodzi pewien wiek, kiedy róża zaczyna gościć w naszych perfumowych szafkach i zaczynamy coraz częściej szukać tej róży ukochanej. Natomiast mimo wszystko wszyscy kupują perfumy i 20, i 40, i 50, i 60-latkowie, no to jest to zdecydowanie polaryzująca woń, polaryzująca nuta. I ja tu wybrałam taki zapach, który mam u siebie, Atelier des Ors Villa Primrose. Słuchajcie, to jest zapach, który na pewno zjednoczy, ale też znajdzie przeciwników. To w ogóle samo przez się to się rozumie, bo Atelier des Ors ma sporą kolekcję już tych zapachów, muszę przyznać. I naprawdę jest to marka
ciesząca się powodzeniem. Jest to marka dosyć znana i jest to marka, z której wiele zapachów typu skórzanych, właśnie drzewnych jest bardzo znanych i bardzo pożądanych. A to jest jeden z zapachów, który bardzo słabo się sprzedaje tak naprawdę. No z jakiegoś powodu też udało mi się go dorwać, tester, a żadnego innego nie było, więc to też o czymś świadczy. To jest zapach, który zdecydowanie nie jest, no nie jest to zapach dla każdego, bo tu gra główne skrzypce róża, tu jest róża dżemowa, słodka, która jeszcze bardziej potrafi odstraszyć, bo właśnie nie jest niczym przełamana. Jest raczej dosłodzona, ale nie przełamana. Jest to coś bardzo mocno polaryzującego według mnie, jest to coś bardzo mocno, potrzebuje to pewnego przygotowania do testowania tego zapachu. Może tak być, że ktoś stwierdzi po powąchaniu, że to nie jest to, ale jak wiecie, ja jestem osobą, która za różą nie przepada, chociaż naprawdę się to zmieni, ale ten zapach mnie oszołomił i to na tyle, że na wiele miesięcy zajął moją głowę, aż musiałam w końcu go dopaść i mieć. Dlatego uważam, że każdy powinien dać szansę róży, żeby ją zrozumieć. I róża bardzo często jest później takim signature scentem, bo wiecie, jeżeli jako młoda osoba tego signature scent nie macie, to czasami on do Was przychodzi właśnie w wieku dojrzałym i bardzo często różnego rodzaju różane zapachy takim signature scent się stają, więc to jest na pewno zapach polaryzujący, ale to jest zapach przez to, że jest polaryzujący, może właśnie warto go poznać. Ponieważ już zaczęliśmy ten temat róży, to jeszcze chciałabym z Wami omówić drugi taki zapach i to jest Velvet Rose and Oud. I to jest w ogóle zapach, o którym też Wy mi piszecie, że bardzo lubicie. I nie można tu nie wspomnieć o tym, że tu zdecydowanie czuć różę. Zdecydowanie czuć tu różę. Słuchajcie, to nie da się pomylić tego z niczym. To jest taka właśnie połączona z udem, to jest takie chyba najczęstsze w ogóle łączenie nut, bo wtedy ta róża jest najbardziej znośna dla większości. Z tym, że ja znam połączenia róży z udem i znam takie połączenia troszkę słodsze, bo ud troszeczkę jakby podsładza tę różę i cała ta kompozycja jest wtedy taka fajnie miła i przyjemna, przepięknie potrafią się układać na skórze, a według mnie to jest właśnie polaryzująca propozycja, dlatego że tę różę czuć bardzo mocno i ona nie jest za bardzo słodka. Ja bym powiedziała, że to jest taka dosyć mocna propozycja, nieprzesłodzona, bardziej wody różanej niż dżemu różanego. I ten ud też jest czymś takim ostrym, mocnym, czymś, co jest pierwiastkiem bardzo uwytrawniającym ten zapach. Więc według mnie to nie jest zapach, który się spodoba każdemu, a dam sobie uciąć rękę, chociaż nie ucinajcie mi tej ręki, że ogrom ludzi wyczuje tak mocno tu te róże, że nie zdecydowałoby się na ten zapach. No, trzeba do niego pewnie, czy wieku, nie wiem czy wieku, ale na pewno jakiejś dojrzałości, może emocjonalnej, no jakiejś dojrzałości wymaga ten zapach. Mamy ze sobą 5 zapachów i tak na tym półmetku chciałam Wam powiedzieć o zapachu, który wygrał wręcz ranking z nienawidzonych zapachów Fragrantiki. I tak, no chodzi oczywiście o Sergio w Erba Pure. Słuchajcie, no to jest zapach trudny, bo dosyć ciężki. I z tego, co widać, wszystkie takie bardzo mocne wonie, ciężkie, bardzo mocno polaryzują. On polaryzuje dlatego, że jest strasznie mocarny, strasznie intensywny i bardzo przytłaczający.
to nie jest delikatny kwiatowy zapaszek, to nie jest zapaszek z nutami owocowymi, to nie jest zapaszek, który powinno się nosić codziennie. No, zdecydowanie nie, na wiele okazji on się po prostu nie nadaje. To jest raczej taki zapach dla nas, jeżeli go rozumiemy, no to nie powinno go się nosić w jakimś takim szerszym gronie, bo właśnie można do siebie nim zrazić ludzi. Ja go uwielbiam i naprawdę on tak mi się podoba i ja kocham mocarne zapachy, takie aż po prostu zabijające, kocham takie zapachy. Ale rozumiem, dlaczego polaryzuje, rozumiem, dlaczego ludzie od niego mogą stronić i naprawdę na grupach, to od kiedy jestem na grupie ciągle tylko słyszę, a herba pura, to jak Wy możecie to wąchać, a drudzy, o Boże, herba pura, cudowne, chcę, czy ktoś odlewa. Są takie skrajności, są tak różne komentarze odnośnie tego zapachu, że te całe zestawienie tych zapachów polaryzujących ma na celu taką prostą informację i prosty do Was przekaz. Nie kupujcie tych zapachów w ciemno. Nie kupujcie tych zapachów tylko i wyłącznie dlatego, że pół internetu się nimi zachwyca. Nie kupujcie też tych zapachów tylko dlatego, że jesteście na grupach facebookowych i wszyscy o tym zapachu mówią i chcecie go poznać. Nie kupujcie. Kupcie próbkę. Potestujcie je globalnie i wtedy się wypowiedzcie, bo to jest naprawdę, to są wszystko trudne zapachy. To są wszystko zapachy do takiego naprawdę potrzebne jest głębokie testowanie tych zapachów. Nie mogę też tu nie wspomnieć o kolejnym bardzo polaryzującym według mnie zapachu i to jest Kirke od Tiziana Terenzi. No słuchajcie, tu chyba nikt nie ma wątpliwości i tam w tej znienawidzone fragrantiki też to było. Nie wiem, czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, że Kirke jest to zapach strasznie mocno intensywny. Jest to zapach też trudny i jest to zapach, który ja, jeżeli chodzi o linię zapachową, to bym porównała go właśnie do herba pury. Bo dla mnie to ma bardzo podobny wydźwięk, to jest takie bardzo świeże, ale ta świeżość nie jest świeżością letnią, delikatną, kwiatową, taką, nie. Tu są bardzo ciężkie nuty, to jest wszystko skomponowane na takiej mocnej bazie i można się czuć przytłoczonym tym zapachem. Można też nie do końca zrozumieć go. Każdy, wydaje mi się, że może wyczuć w nim co innego, bo on jest tak skonstruowany, że tu się bardzo dużo dzieje, ale tak naprawdę często wybija się tylko jedna nuta. Nie nadaje się to zapach do kupowania w ciemno. Jedna z Was mi napisała, że wypróbowała sobie Kirkę i że jednak stwierdza, że niszowe zapachy nie nadają się do kupowania w ciemno. Żadne zapachy tak naprawdę się nie nadają do kupowania w ciemno, ale ja mam większość zapachów kupione w ciemno. Taka jest prawda. Ale nigdy nikogo do tego nie zachęcam, a już na pewno nie do kupowania Kirkę w ciemno. No nie. W ogóle zapachy Tiziana Terenzi są strasznie mocarnymi. I trzeba się nad nimi zastanowić. Jest taki zapach Casanova, chyba dobrze mówię. Trzeba się nad nimi zastanowić, bo one są konstruowane w sposób aż przesadzony, mam wrażenie. I wiecie, ja lubię to. I jak mi Małgosia napisała, nie kupuj go, bo on dominuje, to ja sobie pomyślałam, jeżeli będzie ładny i będzie dominował, to będzie to dla mnie super zapach. I tak jest, ale ja znam siebie, wiem już mniej więcej, że się niczego praktycznie nie boję, że już nie jestem... Jedyne, czego się boję, to trwałości. Jeżeli ktoś mi mówi, że coś jest super trwałe, to małe prawdopodobieństwo jest, że mi się sam zapach jako zapach nie spodoba, ale generalnie nigdy nie polecam. I zostały mi 3 zapachy i pójdziemy sobie w coś, co wszyscy znają, ale jest według mnie bardzo polaryzujące.
I chodzi o L'Interdit. I jak widzieliście w rankingach Fragrantiki, w tych awards, klony tego zapachu wszystkie wygrywały. Znaczy wygrywały, nie wygrywały, ale były normalnie praktycznie w większości tych kategorii. Podstawowego nie było, może dlatego, że wyszły już klony, które są jeszcze lepsze i po prostu już nie warto o podstawowym mówić. Nie wiem, to jest nieważne. Ważne jest to, że ten zapach i wydaje mi się, że wszystkie L'Interdit polaryzują. Dlaczego? No słuchajcie, to nie jest... Po pierwsze trzeba kochać tuberozę, a tuberoza dzieli ludzi na pół. 50% jej nienawidzi, drugie 50% ją kocha. To jest biały kwiat, więc jest bardzo wiele ludzi, którzy nie cierpią białych kwiatów w perfumach. Podobnie jak róży zresztą. Ponadto jest to zapach dosyć ziemisty, bo z wetywerią, więc tę ziemistość czuć. Wydaje mi się, że we flankerach tej ziemistości tak nie czuć, jak właśnie w tej podstawowej wersji. Więc jest on według mnie bardzo polaryzującym. Jedni go pokochają, inni nie. Zresztą Wy same mi często piszecie w komentarzach, że L'Interdit dla Was jest zbyt mocarny, zbyt dziwny, bo to też jest właśnie kolejna rzecz. Bardzo, bardzo mocarny zapach. To jest zapach naprawdę, który się utrzymuje strasznie długo, no i jego czuć. Także bardzo polaryzujący, zdecydowanie. Ale ja na przykład kocham. Ja go uwielbiam od lat. Jest to mój taki mistrz nad miszcze. W sensie naprawdę zawsze jak go mam na sobie, to się czuję fenomenalnie. I w ogóle dla mnie na przykład to jest zapach na każdą porę roku, więc uwielbiam. Ale wiem też, dlaczego polaryzuje. I kolejny zapach z marki Givenchy, bo Givenchy też taka jest właśnie. Givenchy łamie stereotypy, Givenchy nie chce być jak reszta i wydaje mi się, że naprawdę nie jest jak reszta. I chodzi o Ange Eau de Mon Le Secret. Słuchajcie, w ogóle ta linia Ange Eau de Mon bardzo polaryzuje, natomiast Le Secret jest z nich najpiękniejszy, mam wrażenie, ale mimo wszystko, no nie jest to zapach dla każdego. To jest taki zapach ostry i przez to, że nie wiadomo, czy on stoi do końca po stronie kobiecej, bo ani męskiej, ani do końca kobiecej. Nie wiadomo, jak kobieta w nim się powinna czuć. Znaczy ja na przykład wiem, co ten zapach mi daje, ale wiem też, że niewiele osób się w ogóle tym zapachem interesuje, dlatego, że nawet nie wiem, czy ja powinnam go w tej kategorii polaryzowanych zapachów ujmować. Bo teraz tak mi przyszło do głowy, że tak naprawdę to o tym zapachu prawie się nie mówi, czyli on może nie na tyle polaryzuje, co ogólnie jest niedoceniany i nielubiany. Jest kilka osób, które co jakiś czas zapyta o ten zapach, ale generalnie zainteresowania nim praktycznie nie ma. I jeżeli ktoś mówi o jakichś topkach swoich, najbardziej kobiecych albo najbardziej jakiś tam, to wątpię, żebyście słyszeli o Givenchy, Ange Eau de Mon Le Secret, bo właśnie jest to zapach kompletnie według mnie niedoceniany i według mnie polaryzujący, dlatego że są osoby, którym psiknę ten zapach i mówią, że jest piękny, a są osoby, które kompletnie go nie rozumieją. W ogóle mam wrażenie, że markę Givenchy najpierw trzeba troszkę zrozumieć, popróbować troszeczkę jej kompozycji, troszkę zrozumieć i dopiero później albo rozkochiwać się w tej marce, albo kompletnie zaprzestać zakupów jej zapachów, dlatego że ona buduje zapachy inaczej niż taki standardowy mainstream. Nie do końca się wpisuje w te takie standardy dla wszystkich. Wydaje mi się, że jest właśnie taką bardziej marką dla wybrańców, dla takich, co oczekują czegoś więcej, poszukują jakichś nowych doznań zapachowych, to zdecydowanie tak. Także Givenchy, Ange Eau de Mon Le Secret zdecydowanie. I ostatni zapach to jest według mnie bardzo polaryzujący zapach.
i nie wiem, jak to powiedzieć, bo myślę, że część z Was ze mną się nie zgodzi, ale postanowiłam go wciągnąć tu i zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Chodzi o BDK Gris Charnel. Słuchajcie, dlaczego ten zapach jest polaryzujący i o co tu chodzi? Otóż chodzi o to, że zapach dla jednych się podoba, ale nie ma żadnej trwałości. Dla innych się nie podoba i jest zbyt trwały. Dla jeszcze innych się wyczuwają w nim jakieś dziwne nuty, których ja kompletnie bym nie wyczuła. Dla jeszcze innych jest to najgorszy gourmand, chociaż dla mnie to w ogóle nie jest gourmand. Po prostu polaryzuje odbiór, czyli jakby to nie jest jednoznaczny zapach. Wydaje mi się, że każdy kompletnie co innego w nim czuje i polaryzuje ludzi pod względem odbioru zapachu jako zapachu, pod względem tego, co ktoś czuje. Nawet polaryzuje, jeżeli chodzi o trwałość, chociaż powiem Wam szczerze, że to zawsze jest indywidualna rzecz, to już wspomniałam na początku, ale jednak co do na przykład Kirka, Herba Pury, nigdy w życiu nie słyszałam, żeby ktoś powiedział, że są to słabe, nietrwałe zapachy. O Magic Mushrooms nie słyszałam. O na przykład Lenterdi nie słyszałam, że ktoś powiedział, że to jest nietrwały zapach. Natomiast tu jest bardzo duża odmienność i niektórzy mają za złe temu zapachowi, że właśnie za tyle pieniędzy jest nietrwały. Niektórzy mają za złe, że jest zbyt prosto skomponowany. Niektórzy mają za złe, że jest gourmand, ale jednak ten gourmand jest jakiś drzewny, dziwny. Brak zrozumienia do końca, moim zdaniem, kompozycji, brak odpowiedniego przetestowania, może, nie wiem, natomiast wiem, że na pewno nie jest to zapach jednoznaczny. Ja bym nikomu w ciemno nie poleciła BDK Gris Charnel. Ja Wam mogę poopowiadać, co o nim myślę, dlaczego go lubię, co mi się w nim podoba, jak ja się w nim czuję. Ja mogę Wam to poopowiadać o tym zapachu, ale zdecydowanie nie poleciłabym go w ciemno. Jak inne zapachy BDK, Possessoir, kupujcie. Na pewno Wam się spodobają. Chociaż to jest zawsze tak, że zaraz podniesie się jakiś głos, że no nie, bo nie ma takiego zapachu. Ale pewne świeże zapachy nie zrobią na Was po prostu wielkiego wrażenia. Na przykład Possessoir może być tak, że ktoś z Was powie: no ładne, ale może nic szczególnego, ale raczej nikt nie powie: o Jezu, jakie to brzydkie, bo on jest zwyczajnie piękny. Po prostu jest wiele zapachów, które są zwyczajnie piękne, obiektywnie są piękne, mimo że ktoś może i tak mieć inne oczekiwania co do zapachu. Ale zapach obiektywnie, czy zawsze subiektywnie niby, ale wiecie, to jest tak, na przykład ja lubię skórę, prawda? Uwielbiam nuty skóry, takich zapachów szukam. Ktoś mi podsuwa taki totalnie kobiecy, kwiatowy, ale nie ostry, przepięknie zbalansowany zapach i on wtedy obiektywnie jest w stanie ocenić, nie dla mnie, zbyt nudny, ale muszę przyznać, że jest piękny. Czyli w jakim sensie on jest piękny? No w żaden sposób nas nie odtrąca, w żaden sposób nie wywołuje jakichś takich negatywnych myśli, nie powoduje, że nas głowa boli, czy że mamy tego zapachu dość, nie powoduje zmęczenia. I to jest obiektywne. Ktoś lubi skórę, a mimo wszystko docenia zapach kwiatowy, więc obiektywnie stwierdza, że on jest zwyczajnie piękny. I takie zapachy też warto mieć. Czy to jest zwyczajnie piękny? To nie jest zwyczajna kompozycja zapachowa. To nie jest zapach zwyczajny. Polecam testować. Polecam testować, sprawdzać. Zapachy, które Wam dzisiaj podałam, nie kupujemy w ciemno. To nie są zapachy do zakupu w ciemno, tak jak już powiedziałam. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję, kochani. Napiszcie, co Wy uważacie, że jest zapachem bardzo polaryzującym.
I jeszcze jedna tylko kwestia, tak na koniec, powinnam to na początku powiedzieć, bo końcówkę, kto z Was ogląda końcówkę, to może już pisać komentarz. Przystąpiłam do takiego programu Buy Coffee i link do tego cały czas jest zamieszczany pod filmami, ale pierwszy raz Wam o tym mówię, a jestem już od miesiąca w tym programie. Nie lubię o takich rzeczach mówić, nie umiem o takich rzeczach mówić i nie lubię, ale wspomnę Wam, chociaż w tym filmie, że jest coś takiego jak Buy Coffee. Przez ten link wchodzicie i możecie mi postawić kawę wirtualną. Co za to będzie? Prawdopodobnie będą testowane po prostu zapachy z tych pieniędzy i tyle. Też jest to jakaś tam forma wsparcia twórcy Waszego ulubionego. Jeżeli za takiego mnie uważacie, to będzie mi bardzo miło. Natomiast nie jest to absolutnie żaden przymus ani nic. Ja Wam tylko informuję, że taki link w ogóle się znajduje i ja w takim programie wzięłam udział. Także za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia, kochani. Pa!